I uwaga, tak wygląda most dzisiaj w lipcu. A teraz, uwaga, przenosimy się w czasie i lecimy do lutego. Uwaga! Kupa ludzi. Kupa ludzi. Kupa ludzi. Otwarte, można przechodzić. No i tak jak powiedziałam, w tej chwili nie czeka tutaj dużo osób, bo po pierwsze, że przepłynęła tylko jedna łódź i ten most był otwarty tylko przez moment właściwie, a po drugie, że nie ma turystów. Ale dla przykładu pokażę Wam też krótkie wideo, które nagraliśmy przechodząc przez ten most, kiedy ja tutaj przyleciałam i kiedy jeszcze nikt nie wiedział, że coś takiego jak koronawirus istnieje. Nie było kwarantanny i było mnóstwo ludzi. A teraz lecimy do góry. Zobaczymy, jak to wygląda z góry. Jej! To ten most został wybudowany w 1888 roku, drodzy Państwo, i nadal stoi, chociaż został restaurowany w 2005 bodajże, ale tak, jest bardzo stary. I uwaga, tak wygląda most dzisiaj w lipcu. A teraz, uwaga, przenosimy się w czasie i lecimy do lutego. Uwaga! Jak już w końcu otworzą most, to są takie tłumy, że się przejść nie da, a przy tym jeszcze buja na tym moście strasznie. Więc jest wesoło generalnie. Do you know how to say in Polish that it's so many people? Mucho personas aquí. Po polsku? No. Kupa ludzi. Kupa ludzi. Kupa ludzi. Rifford. In Polish? I don't know. Rifford. Dobra, idziemy zobaczyć Rifford. Czyli to jest fort pełen restauracji, jest? Yeah. Dead. No cruise ships. No to taki fort, nie fort, bo tutaj to taka komercha po prostu. Total. Wszystko przygotowane dla tych cruise shipów, które tutaj przypływają. A na cruise shipach jest mnóstwo ludzi, którzy są skłonni wydać bardzo dużo pieniędzy. Więc po prostu to wszystko jest dla nich przygotowane, ale ponieważ teraz cruise shipów nie ma, to też jest po prostu kompletnie pusto. Ale wszystkie knajpy o dziwo są otwarte i nie wiem za bardzo, co ci ludzie tutaj robią. Biedni ci barmani, w ogóle nie ma nikogo. Idealnie. A tutaj jest centrum handlowe i resort. To jest chyba Renesans, część hotelu Renesans. You think it's cool to be on the big boat when it's the coronavirus and everything? Probably not. But you think there is some passengers still? No. Just some crew maybe. Just somebody walking. Let's wait then. Hello!
No i tutaj dochodzimy do miejsca, gdzie parkują sobie te cruise shipy, ale te, które tutaj stoją, to nie są takie, na których są pasażerowie, którzy sobie w tej chwili zwiedzają miasto, tylko takie, które utknęły na Morzu Karaibskim w czasie koronawirusa i sobie tak nadal błądzą. Z tego, co się dowiedzieliśmy, to są tam tylko już pracownicy, po prostu załoga, którzy tak się błąkają nadal, natomiast pasażerów tam już nie ma, już ich wypuszczono. Ale była taka łódź, powiem Wam, na początku, jak te kwarantannę wprowadzili, która tak sobie pływała z miejsca na miejsce, bo po prostu nigdzie ich nie chcieli wpuścić, także no nie wiem, trochę kiepska sytuacja wylądować w czasie koronawirusa na takiej wielkiej łodzi chyba. No i jeszcze wejdziemy na górę, bo podobno właśnie ten punkt widokowy można tutaj dorwać. O wow, patrzcie jaka knajpeczka. No to jest widoczek, za taki to można zapłacić. Bardzo pięknie. Bardzo pięknie. Uwaga. Jej. Tutaj widać miasto piękne, które właśnie zwiedziliśmy, a po drugiej stronie tego mostu jest po prostu Total Industrial jak w Katowicach, bo jest tam rafineria. Jedna z największych w tej części świata podobno. Aktualnie jest zamknięta i nie działa, ale ktoś ją podobno już wykupił, tak więc niedługo zacznie działać. Tutaj ludzie się trochę boją tej rafinerii. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ile nie, ale domy i rezydencje, bloki, które są pobudowane w pobliżu rafinerii, a szczególnie po stronie, od której jakby wiatr zawiewa ten cały syf z tej rafinerii, generalnie są tańsze i ludzie nie chcą tu mieszkać, bo podobno, że ludzie dostawali raka. No, nie wiem, ile w tym może być prawdy. Nie znam się na tym kompletnie. Ma to trochę sensu. Czy jest aż tak niebezpieczne, czy nie, to nie mam pojęcia. Może wy wiecie, ja nie wiem. W każdym razie teraz ludzie próbują się znowu stamtąd wyprowadzić, dlatego że rafineria ma za jakiś czas znów ruszyć. Pewnie korona to trochę przesunie. Dzisiaj zwiedzamy dwie dzielnice, Punda i Otrawanda, które są takimi najbardziej popularnymi wśród turystów dzielnicami, gdzie można zobaczyć piękne malowidła na domach. I... Hola! I właśnie je będziemy oglądać. Także zaraz Wam pokażę, co tu się dzieje. Pięknie jest tak kolorowo. Zresztą to chyba widać teraz. I bardzo mili ludzie są. Poszukiwaliśmy przez ostatnie 30 minut schodów, które znamy tylko z Instagrama, bo ludzie sobie wrzucają zdjęcia na tych schodach, ja pewnie też to zrobię. W każdym razie nigdy nam się nie udało tutaj dotrzeć, bo one są ukryte, nie ma ich na mapach i w ogóle nikt nic nie wie.
To są te słynne schody. Wydawało nam się, że są większe, ale cóż, zdjęcia będziemy robić. No i tym pięknym akcentem na tychże pięknych schodach zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam ogromnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja przy okazji też trochę pozwiedzałam miasto, bo z reguły nie chce nam się tego robić, szczerze Wam powiem, bo mieszkając na wyspie jesteśmy przyzwyczajeni bardziej do tarzania się w piasku i pływania i tak dalej, więc generalnie to miło tak jest się wybrać też do miasta i pobawić się w turystów. Tak więc ja Wam bardzo dziękuję za namówienie mnie do zrobienia tego i za uwagę. Kto nie zasubskrybował jeszcze, to ja bardzo serdecznie jak zwykle zapraszam. Będę też wdzięczna za lajki, komentarze. No i cóż, dziękuję. Już niedługo uciekam z Curacao, tak Wam zdradzę w tajemnicy.